Dzień dobry w poniedziałek. W dzisiejszym odcinku Stany Zjednoczone ogłosiły, że Ukraina szykuje nową kontrofensywę w 2025 roku. Historyczny, rekordowy spadek eksportu paliw, w tym diesla o 28%. Rosyjscy biznesmeni boją się konfiskaty majątku. NATO wyznaczyło czerwone linie dla Rosji. Putin nakazał budowę wartej $40 miliardów linii kolejowej eksportującej surowce do Chin. Rosjanie chcą podbić świat produkcją kapci. Rekordowy wzrost. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy w poniedziałek. Nowy tydzień zaczynamy. Weekend był pracowity, ale my lubimy pracować i lubimy nagrywać, więc było bardzo dużo. Nowy tydzień to trochę informacji strasznych, trochę śmiesznych, trochę poważnych, więc będziemy je miksować. W tym tygodniu pojawią się też nowości na naszym kanale, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem Wam krótko streścić, bo nie wszyscy w weekend siedzą przed telewizorami i komputerami, co się działo. Więc tak. W sobotę ponad godzina Globala, gdzie świetnie się obejrzał, bardzo fajne materiały, między innymi dlaczego sytuacja ekonomiczna nie pomaga Rosji w tym momencie globalna. Później o 20:30 mieliśmy dwa programy. Ja ruski z tą oto piękną okładką, a później bonusowy materiał Wacusia. Więc Wieczór z Wacławem. Tak, więc jak najbardziej zapraszamy. Niedziela to wielki sukces Łukasza Kobierskiego, chiński profesor bezwzględnie i dosadnie o Rosji. Nowe informacje, ten profesor już drugi raz na naszym kanale. I słuchajcie, rekord Łukasza dobija do 30 000. Jeżeli ktoś nie widział, to zajrzyjcie proszę, bo brakuje już mu naprawdę niedużo. Później wieczorem, po chyba 2- albo 3-tygodniowej przerwie top 10 z Maćkiem Lisowskim, afera cukrowa. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi w aferze cukrowej, to zapraszamy. A potem o 22:00 Paweł, który nie mógł spać, zrobił live'a dla widzów Rosja Dziki Wschód w nieco odświeżonej wersji, na żywo z widzami. Było dużo pytań, dużo odpowiedzi. No i o sile Syberii, która finansowo okazuje się porażką. Więc 7 godzin materiałów. Jeżeli dzisiaj ktoś ma długą dniówkę, to może cały dzień lecieć z Kremlinką serdecznie. I będzie się lepiej wtedy pracować. Tak podejrzewam, że wydajność się wtedy zwiększy. A my sobie przechodzimy już do paska. Jeżeli chodzi o informacje, to się nic nie dzieje. Ciekawego. A więc przejdźmy do jest cennie, słuchajcie, porannie, jeżeli chodzi o surowce, jeżeli chodzi o waluty. Są jakieś wzrosty na tych walutach, natomiast na ten moment to jest gdzieś w granicach zeszłego tygodnia, podobnie na surowcach. Okej. A my sobie przejdziemy teraz już do krótkich informacji. To co, ja zaczynam, tak? Ta informacja gdzieś nam uciekła. Ktoś nam przypominał, że coś takiego zaistniało, chyba w którymś z komentarzy, a więc podajemy. Przed długim weekendem rosyjski rząd zniósł cło eksportowe, znaczy od maja, na złoto. Tak wynika z opublikowanego dekretu Rady Ministrów. Jednocześnie nadal obowiązuje cło wywozowe na koncentraty złotonośne. Okej. W dniach 8-9 maja prezydent Kirgistanu Sadyr Japarow uda się do Moskwy. 8 maja weźmie udział w rocznicowym szczycie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, a 9 maja weźmie udział w paradzie zwycięstwa w Moskwie. No, chyba że go na granicy zatrzymają za chustę, ale on też, ale on nie ma brody, więc jest szansa, że przejedzie. A, nie ma brody, no tak. Mi się ale kojarzy. Może mieć chustę ze sobą i wtedy może... Żonę z chustą. Żona może nie przejechać, on wtedy chyba sam będzie musiał uczestniczyć w paradzie. Natomiast Stany Zjednoczone, okazuje się, mamy wypowiedź, że mogą interweniować w konflikcie między Rosją a Ukrainą i wysłać swoje wojska do strefy walk. Tak powiedział przywódca demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries.
No i tutaj jest jego cytat: nie możemy pozwolić Ukrainie upaść. Jeśli tak się stanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Ameryka będzie musiała interweniować w konflikcie nie tylko za pomocą naszych pieniędzy, ale także naszego personelu wojskowego. Tak, i zostańcie z nami dzisiaj na dłużej, gdyż będziemy mówili o tych nowych czerwonych liniach, które tym razem kreśli NATO. Natomiast przechodzimy dalej. Służby wywiadowcze krajów Unii Europejskiej ostrzegły swoje rządy, że władze rosyjskie przygotowują sabotaż w Europie, właściwie sabotaże pewnie. Tak powiedzieli Financial Times, przedstawiciele zachodniego wywiadu. Tak, no i mamy sporo wypowiedzi, słuchajcie, Ławrowa. My sobie tylko jedną wybraliśmy, bo nie da się tego cytować. Ta jest dobra. To jest dobra, tak? Cytujemy pana Ławrowa. Macron oddycha jaskiniową rusofobią, aby zdobyć przywództwo w Europie. Ja mam do was pytanie, moi drodzy. Dajcie znać, jak oddycha się jaskiniową rusofobią. Ja tego nie potrafię sobie wyobrazić, co to za oddech. Natomiast Szwajcaria... Francuski, to może dlatego nie potrafię zrozumieć. Szwajcaria zaprosiła papieża Franciszka do wzięcia udziału w konferencji poświęconej Ukrainie. Tutaj konferencji, która miała być z Chinami chyba robiona i chyba... Tak, i bez Rosji. I bez Rosji. Mhm. Tak, natomiast my o tym często mówimy. Mamy nowe dane analityków, którzy twierdzą, że wraz ze spadkiem cen węgla utrzymujące się koszty transportu kolejowego zwiększają obciążenia eksporterów. Zdaniem analityków udział logistyki w cenie węgla na bazie FOB Dalekiego Wschodu przekroczył 50%. No i jak dla mnie to jest jakaś astronomiczna wartość, jeżeli 50% tutaj ceny to jest transport tego węgla. Ale to nie wszystko, bo dzisiaj o kolei jeszcze będziemy mówili i ja mam jeszcze kilka ciekawych informacji dla was. A teraz mamy informację, która najprawdopodobniej, no to znaczy nie wiemy, czy jest prawdziwa, czy jest nieprawdziwa, bo podaje ją... Tu z dużą ostrożnością bym podchodził, tak. Szczególnie, że źródło no nie jest, że tak powiem, bezstronne i bardziej prorosyjskie. Tak, Asia Times, chińska gazeta z Hongkongu podaje, że Francja rzekomo wysłała swoje pierwsze wojska na Ukrainie. Według gazety zostały one rozmieszczone w celu wsparcia ukraińskiej 54. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Francuscy żołnierze wywodzą się z francuskiego 3. Pułku Piechoty, który jest jednym z głównych elementów francuskiej Legii Cudzoziemskiej. No i tu trzeba zaznaczyć, że ta gazeta jest znana ze swego prorosyjskiego nastawienia, natomiast pojawiło się to też na Twitterze, więc takie informacje gdzieś krążą, podajemy, natomiast z dużą gwiazdką, że nie wiadomo, czy to jest prawda. Tak, znaczy Asia Times się też przytrafiają jakieś dziwne takie artykuły antyrosyjskie, natomiast wszystkie są prochińskie. Najczęściej, a więc to tak wygląda, w zależności pewnie kto co zamówi. Natomiast możecie się natknąć na tą informację. Zdecydowaliśmy, że zapoznamy wraz z naszym komentarzem. Tu odpowiadam Mateuszowi, chyba musimy zrobić dla Wacusia Patronite'a, jak już ma program własny. Paweł, musimy coś pomyśleć o złote ziarno program, czy coś. Tak. Tylko ja się boję, że on zacznie zamawiać jakieś tam złote łańcuchy, coś tam, bo on to ma ptasi móżdżek troszeczkę, no ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to też ptak. Tak. Dobrze. Przechodzimy do pierwszej informacji, chociaż najpierw byśmy kubeczek rozdali, może Paweł. Dobrze. Ja przypominam wszystkim, którzy może oglądają nas po raz pierwszy albo nie słyszeli, rozdajemy takie oto kubeczki. Teraz chiński, ten żółty. Dla wszystkich wspierających i patronów jest konkurs. Kto pierwszy poda na maila, który widzicie na górze, konkurs kremlinki@gmail.com. Hasło konkursowe, ono się składa z 2 wyrazów najczęściej. Pierwszy podaje Paweł na początku wyraz, drugi ja na końcu. Kto pierwszy, ten lepszy. Myślę, że możemy już
podawać. Super. Super. No to idzie dużo pomyśleć o tym. No to będzie prosty. Będzie prosty. To przechodzimy do pierwszej informacji. I ja teraz, tak? Tak. Stany Zjednoczone ogłosiły, że Ukraina szykuje nową kontrofensywę w 2025 roku. Ukraińska armia planuje rozpocząć nową kontrofensywę, tak powiedział doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Według Sullivana w dalszym ciągu spodziewają się rosyjskich przełomów na polu bitwy w nadchodzącym okresie, gdyż wiemy, że Rosja szykuje się do swojej ofensywy letniej i to nastąpi pomimo tego, że nowy pakiet pomocy wojskowej USA w tym momencie trafia na Ukrainę. Uważa jednak, że dzięki pomocy Waszyngtonu Kijów będzie miał szansę utrzymać linię frontu przez cały 2024 rok. Rozważając ten scenariusz wojny w przyszłym roku, czyli nie spodziewamy się szybkiego końca, Sullivan powiedział, że Ukraina zamierza poczynić postępy, aby odzyskać odebrane jej terytorium. Na początku kwietnia prezydent Ukrainy powiedział, że powstał już plan nowej kontrofensywy, ale jego realizacja wymaga pomocy wojskowej USA obejmującej nowoczesną broń. Załęski wiązał szansę powodzenia nie z liczbą ludzi, ale z jakością broni. No i co o tym sądzisz, Paweł? Czyli jeszcze rok nas czeka? Ukraina ma szansę rzeczywiście się odgryźć ponownie? Wiesz co, na razie Ukraina, o tym będziemy pewnie jutro więcej mówić, natomiast na razie Ukraina musi obronić się przed tą letnią ofensywą, a 2025 jest za rok, co będzie za rok, tego nie wiemy i tutaj... No to jeszcze czarnych łabędzi się może wydarzyć po drodze. Tak, sporo różnych rzeczy się wydarzy po drodze zapewne i nie wiem, czy akurat będzie ofensywa ukraińska, w jakiej formie i tak dalej. Obstawiam, że będzie bardzo gorące lato, no i dosyć ciekawe informacje, zarówno jeżeli chodzi o lato, jak i jesień. A my przechodzimy do informacji, którą zapowiadaliśmy, no i okazuje się, że Kepler potwierdził nasze przewidywania. Mówiliśmy, że spadek sprzedaży eksportu diesla w kwietniu będzie około 30%, no i Kepler podaje 28%, tak? Dodając również, że jest to historyczny, rekordowy spadek, jeżeli chodzi o historię notowań diesla, ale nie tylko, również jeżeli chodzi o rosyjskie paliwa, no te paliwa, ich sprzedaż, jeżeli chodzi o wolumen, co gorsza, spadła w kwietniu. No i tutaj mówimy tak naprawdę o wszystkich paliwach. W kwietniu eksport morski oleju napędowego spadł do najniższej wartości w historii pomiarów. Wskaźnik ten spadł do 28%, jeżeli porównujemy kwiecień 2024 do 2023, osiągając 762 tysiące baryłek na dzień. Od lutego odnotowujemy konsekwentnie spadek ze styczniowego poziomu, gdzie mieliśmy taki najwyższy, a było to 1 015 000 baryłek na dzień. Zaraz sobie oczywiście powiemy, jaka jest przyczyna, natomiast dostawy... 150 tysięcy. 1 150 000, tak. Dziękuję. Dostawy oleju napędowego spadły na większości kierunków, choć mamy wyraźny wzrost na kierunku chińskim, gdzie do tej pory Rosja nie wysyłała prawie, no bo wysyłała 255 baryłek dziennie, to tam był jeden transport, natomiast teraz wysyła 6000 baryłek na dzień, a więc po prostu poszło więcej tych transportów do Chin. Podobnie, no i tu można spodziewać się, że cena też musiała być odpowiednia, dlatego że Chiny są dosyć dużym producentem rafineryjnym, tak, a więc posiadają własne rafinerie, tutaj nie potrzebują wspierać się rosyjskim dieslem, a więc cena musiała być mocno konkurencyjna.
Podobnie jak w poprzednich miesiącach, głównymi rynkami dostaw rosyjskiego oleju napędowego w kwietniu były Turcja, 309 tysięcy baryłek, spadek o 20%, jeżeli porównujemy z marcem. Brazylia 109 tysięcy dziennie, spadek o 22%. No i mamy jeszcze 141 tysięcy baryłek, gdzie kierunek dostaw ponownie nie jest określony. Przypomnijmy, że jednocześnie od 1 marca na 6 miesięcy, z wyjątkiem krajów Euroazji, czyli tej Unii Euroazjatyckiej, obowiązuje zakaz eksportu benzyny z Rosji. Jeżeli popatrzymy na inne produkty, to okazuje się, że w kwietniu Rosja ograniczyła również eksport oleju opałowego z portów o 24% w porównaniu z kwietniem zeszłego roku. No i to jest około 815 tysięcy baryłek. Spadł również eksport benzyny ciężkiej, no i do 322 tysięcy baryłek, spadek o 20%. Wskaźniki wolumenowe sprzedaży paliw były najniższe w historii obserwacji, czyli co najmniej od 2017 roku, skomentował Wiktor Kanton, szef działu analiz rynku ropy naftowej Keplera. Według niego nałożenie sezonu napraw i brakujących mocy produkcyjnych po atakach ukraińskich dronów spowodowało, że był to najsłabszy miesiąc dla eksportu rosyjskich produktów naftowych. Bardzo dobrze. Tu pytają ludzie, dlaczego sam siebie sponsoruję. Nie wiem. Ktoś mnie kliknął po prostu i tyle. To tu jest taka dziwna sytuacja. Ty wiesz, kto to tak zrobił? Czy nie wiesz? Nie wiem, ktoś tutaj z naszych patronów aniołów wykupił ci subskrypcję, żebyś nie zapomniał. Tak, dziękujemy. Było dużo radości, to drugi raz ci wykupiła, więc tak. Warto tutaj śledzić i dziękować. Mateusz płaci Wackowi, może to Wacek. Tak. Może, że tak sypnął groszem. No sypnął, dobrze. Tak, wiesz, dostał tego ziarna, pomyślał, że się podzieli. Tak, a my przechodzimy do następnego materiału. Rosyjscy biznesmeni boją się konfiskaty majątku. Władimir Putin będzie nadal nacjonalizował duże przedsiębiorstwa, aby ukarać nielojalnych przedsiębiorców i się wzbogacić, powiedział założyciel jednego z największych sprzedawców samochodów Siergiej Pietrow. Tak, Pietrowowi jego przedsiębiorstwo zabrał Kreml. Konfiskatę majątku nazwał kleptokracją, zauważając, że w kraju nie ma obecnie praw, a jedynie selektywne stosowanie wymiaru sprawiedliwości. Pietrow powiedział także, że zamierza przy pomocy zagranicznych sądów dochodzić od władz rosyjskich odszkodowania za przekazanie swojego koncernu samochodowego pod kontrolę państwa. Prawnicy złożyli już odpowiedni pozew do Komitetu Praw Człowieka ONZ na podstawie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Ciekawe, co Rosja na to, myślę, że nic. Po rozpoczęciu wojny na pełną skalę Rosja zaczęła regularnie nacjonalizować duże aktywa. Do końca ubiegłego roku prokuratura generalna złożyła ponad 55 pozwów, żądając przekształcenia prywatnych firm i majątku w dochody państwa. Pietrow uważa, że konfiskata często następuje z naruszeniem prawa, które w takich przypadkach wymaga przeprowadzenia aukcji. Kreml spodziewa się zatem korzyści finansowych, gdyż znacjonalizowane aktywa często trafiają pod kontrolę osób bliskich Władimirowi Putinowi, zauważa biznesmen. Na przykład w marcu jego byłą firmą kierował Roman Antonow, który jest partnerem biznesowym Umara Kremlewa, szefa Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu, który nazywa siebie bliskim przyjacielem rosyjskiego prezydenta. Innym przykładem jest znacjonalizowana w 2023 roku rosyjska spółka zależna Danon, na której czele wkrótce po objęciu tymczasowego zarządu stanął 33-letni bratanek Ramzana Kadyrowa.
W grudniu ubiegłego roku Putin nakazał przekazanie akcji Rolfa, czyli firmy Pietrowa, tymczasowemu kierownictwu Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem. Zgodnie z dokumentem podpisanym przez głowę państwa, departament otrzymał akcje JSC Rolf, a także udziały spółki w kapitale zakładowym Rolf Estate St. Petersburg i Rolf Tech. Założyciel firmy Rolf, czyli pan wspomniany Siergiej Pietrow, to był były poseł Dumy Państwowej, który do 2021 roku znajdował się na liście najbogatszych Rosjan według Forbesa, czyli jeden z oligarchów. W grudniu 2019 przeciwko niemu i liderom Rolfa wszczęto sprawę karną w związku z podejrzeniem nielegalnych transakcji walutowych. Pietrow, który uciekł i obecnie mieszka za granicą, nie przyznaje się do winy i twierdzi, że postępowania karne jest odwetem za jego działalność polityczną, w szczególności za odmowę głosowania za aneksją Krymu i udział w protestach antyrządowych w latach 2011 i 2012. No i co? Część tych, którzy się sprzeciwiała, traci majątki. No to było jak gdyby do przewidzenia, tak, chyba oni też to przewidywali, że takie ryzyko istnieje, w Rosji nigdy nie możesz być niczego pewien, nawet będąc najbliższym, tak, czyli mówiliśmy o Czubajsie wczoraj, tak, który podobno, znaczy teraz się okazuje, że sprzeniewierzył pieniądze państwowe i został oskarżony przez samego Putina, natomiast przez wiele lat dosyć bliski współpracownik. No więc tutaj też różnego rodzaju tworzą się właśnie podziały. No i to jest Rosja, więc to jest jak gdyby też dzień powszedni, można tak powiedzieć. A my sobie przejdziemy do informacji, słuchajcie, dotyczącej NATO. Dokładnie cytujemy tutaj La Republikę, w której pokazał się, no wydaje się, że artykuł, który w dużej mierze opiera się na przeciekach i na źródłach samego kierownictwa NATO i tutaj państw NATO, tak przynajmniej twierdzi La Republika. I co tam znajdujemy? Państwa NATO wyznaczyły według gazety 2 czerwone linie w formie poufnej, po przekroczeniu której możliwa jest bezpośrednia interwencja Sojuszu Północnoatlantyckiego w konflikt na Ukrainie. No i tutaj w sumie można było się spodziewać takich linii. Gazeta podaje, że pierwsza czerwona linia dotyczy groźby przełamania przez Rosję linii obrony Ukrainy i udziału w konflikcie państwa trzeciego, czyli Białorusi. No jeżeli coś takiego by się wydarzyło, tak, no to gazeta twierdzi, że NATO włączyłoby się w konflikt. Ale to jest siły zbrojne koło ratunkowe w sumie Łukaszence. Wiesz, to jest takie... No tak, no bo on nie może... No, bo NATO zainterweniuje dla waszego dobra, panie Władimirze, tak. To ja nie mogę. No nie mogę, tak. Może tak to być. No wiesz, ten przeciek wydaje mi się, że jest inspirowany, to nie jest tak, że oni, dziennikarze sami sobie wymyślili, chociaż różne rzeczy czasami wymyślają, natomiast no tu się nie wydaje się, że jak to często bywa, NATO oficjalnie nic nie mówi, a nieoficjalnie idą różnego rodzaju tego typu przecieki. Siły zbrojne Ukrainy według materiału nie są w stanie w pełni kontrolować granicy z Białorusią, co stwarza warunki do przełomu przez siły zbrojne Rosji, czyli tutaj ten atak właśnie z terytorium Białorusi, o tym od jakiegoś czasu się mówiło, nigdy jeszcze ponowny, no bo tutaj ten atak nie nastąpił, natomiast jeżeli coś takiego by się wydarzyło, no to jest przekroczenie tej pierwszej czerwonej linii, natomiast druga czerwona linia tutaj jest ciekawsza, to możliwość prowokacji Rosji wobec państw bałtyckich, Polski lub ukierunkowany atak Rosji czy oddziałów rosyjskich na Mołdawię. Przypomnijmy, że w lutym sekretarz generalny NATO Stoltenberg wykluczył możliwość wysłania wojsk sojuszniczych na Ukrainę, natomiast Washington Journal napisał, że NATO
uważa bezpośrednią, Wall Street Journal, przepraszam, napisał, że NATO uważa bezpośrednią rosyjską inwazję na państwa sojuszu za mało prawdopodobne. Niemniej jednak według gazety NATO zaczęło przygotowywać się do wojny. Według rosyjskich mediów, no tutaj już cytujemy, i tak się często podaje, ostatnie ćwiczenia pod nazwą Steadfast Defender no miały temu służyć. Rosyjskie MSZ powiązało bowiem ćwiczenia z przygotowaniem państw do potencjalnego konfliktu z armią rosyjską. Myślisz, że teraz po prostu jest wola polityków na zaostrzenie narracji przeciwko Rosji? Tak, że jest jakieś światło. To jest ewidentnie, widać tak 2-3 miesiące. Wypowiedzi Macrona, przecieki. Nawet bym się nie zdziwił, jeżeli by się okazało, że ten Asia Times nikogo nie wysłali, ale dali przeciek, że wysłali. No różnego rodzaju, no i w sumie Rosja nie wie, tak, na ile te przecieki są blefem, tak, a na ile są przygotowaniami, tak, no i to podobnie jak Rosja, tak, no NATO zaczyna rozmawiać takim językiem jak dokładnie. Rosjanie, tak. Jest wyraźna zmiana tendencji i wyraźna taka 3-4 miesiące temu mieliśmy jeszcze narrację Ukraina jest zgubiona, Rosja się nie zatrzyma, wszystko a teraz mamy takie, no to próbujcie. Wiesz, jest już takie postawienie się twardo, widać to medialnie. Zaczyna tak, się i to widać też po stronie amerykańskiej, bo my koncentrowaliśmy się do tej pory na Francji. No oczywiście tutaj nie jest to równomiernie te akcenty w Europie rozłożone, no bo tutaj mamy właśnie Francję, która jest bardziej jastrzębia i na przykład Niemcy czy Hiszpanie, którzy są bardziej zachowawczy. Natomiast ogólnie no ta tonacja jest zupełnie inna, nie ma czegoś takiego jak jeszcze w sumie nawet 2 miesiące temu, tak. Bo mamy ten luty, że nie wyślemy na pewno żadnych wojsk, że to nie nasza wojna i tak dalej, a teraz, że wszystkie opcje są rozważane tak mniej więcej. Na stole i zaczyna nas to irytować, mieliśmy 2 lata, troszeczkę się przeorganizowaliśmy. No, widać jest tą zmianę. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do następnego materiału. Putin nakazał budowę wartej $40 miliardów linii kolejowej eksportującej surowce do Chin. Władze rosyjskie na zlecenie Putina rozpoczynają zakrojony na szeroką skalę megaprojekt kolejowy mający na celu zwiększenie eksportu surowców do Azji, który utknął w martwym punkcie ze względu na brak możliwości transportowych kolei rosyjskich. Oczywiście rozpoczynają tą mega inwestycję, to wielkie słowo, bo na razie to padły słowa Putina zaczynać i wiele więcej się nie dzieje. Jak poinformowała służba prasowa rządu, premier Michał Miszustin, to jest ten, który odpowiada za wszystkie ambitne projekty od nowej rosyjskiej konsoli po nową nitkę kolejową, podpisał dekret o rozpoczęciu 3. etapu modernizacji BAM i kolei transsyberyjskich, kluczowych arterii kolejowych, którymi przesyłane są ładunki do portów Dalekiego Wschodu. Koszt budowy, który potrwa do 2035 roku. Szacowany jest na 3,7 biliona rubli, czyli około $40 miliardów według obecnego kursu wymiany i według obecnych planów. Jak wiemy, plany dużych inwestycji mają to do siebie, że one rosną jak ciasto drożdżowe. Na razie jest 40 miliardów. Projekt będzie zrealizowany na zlecenie Władimira Putina, podkreśla służba prasowa rządu. Tak wiemy, już 3 razy w artykule było podane, ale widać, jest to bardzo ważne, aby wszyscy widzieli, kto kazał to budować. W ciągu najbliższych 12 lat rozpoczną się prace budowlane na 24 odcinkach kolejowych. Planowana budowa jest 3 nowych tuneli, budowa mostu przez Amur oraz 2 linii kolejowych, które połączą nowe autostrady. Tak, te nowe autostrady, których też nie ma, ale to szczegół. Według efekcie wolumen ładunków eksportowanych koleją w kierunku wschodnim powinien wzrosnąć 1,5-krotnie.
ze 170-180 milionów ton rocznie do 270 milionów ton rocznie. I tu oczywiście z gwiazdką, jeśli się uda. Ale uczciwie trzeba powiedzieć, że ta inwestycja to akurat Rosjanom by się bardzo przydała i dla nich ona jest bardzo potrzebna. Rozbudowa wschodnich terenów kolei rosyjskich stworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw przemysłowych, a także poprawi jakość życia, powiedział Miszustin, komentując decyzję podjętą na spotkaniu z wicepremierami 2 maja. Tak, tu decyzja ma ze 4 dni, jakość życia na odcinku nowych kolei wyraźnie się już poprawiła. Według głównym motywem budowy kolei na dużą skalę jest potrzeba zwiększenia przepustowości infrastruktury w celu rozwoju eksportu do Azji, powiedział Michał Burmistrow, dyrektor generalny Agencji Analitycznej. Według Federalnej Służby Celnej ponad 70% sprzedaży rosyjskich towarów za granicę jedzie do Azji, przede wszystkim Chin, dokąd trafia około 1/3 całego eksportu Federacji Rosyjskiej. Relacje handlowe z Europą mogą nie zostać przywrócone, a w przypadku eksportu do krajów azjatyckich po prostu nie mamy alternatywy dla portów Dalekiego Wschodu, zauważa Burmistrow. Koleje rosyjskie nie są już w stanie sprostać obecnemu przepływowi ładunków. Technicznie możliwy jest eksport na wschód jedynie 170 milionów ton rocznie, a firmy składają wnioski na 2-krotnie większe wolumeny. I tu bym się zatrzymał na chwilę z tą informacją, bo to są ważne niuanse, które trzeba wyłapywać. Zapotrzebowanie jest 2 razy większe niż obecne możliwości, czyli mamy najpewniej jakieś zatory, no i ta gospodarka pewnie się w ten sposób dławi, no bo nie jest w stanie ani zaimportować, ani wyeksportować towarów 170 milionów ton tak naprawdę, no bo zapotrzebowanie zgłaszają firmy 2-krotnie większe. W rezultacie kolej regularnie boryka się z załamaniem transportowym. W samym Kuzbasie według stanu na kwiecień 2024 opuszczonych pociągów z węglem było ponad 200, powiedział minister przemysłu węglowego Oleg Tokariew. I tutaj to jest nawiązanie do tego, co ty powiedziałeś, Paweł, że ten koszt jest tam 50% ceny węgla, no bo 200 pociągów na przykład zostało wyciętych, bo nie byli w stanie ich wysłać. Zdaniem Trutniewa problem staje się także z dostawą z północy, czyli zaopatrywanie regionów arktycznych w niezbędne towary. Są już zgromadzone i niedostarczone ładunki. Musimy wymyślić, jak to ustawić, aby szybko te towary dostarczyć, powiedział urzędnik. Czyli nie tylko na południe jest problem, no ale też na północ. No. Skończyłem. Już. Tak. Tam nie wiem, czy doczytałeś jedną rzecz, bo cały czas niewiadome jest to finansowanie. Ten projekt miał być realizowany w 2023, natomiast został wstrzymany i przesunięty na 2025 ze względu na brak pieniędzy i pomysł był... Żeby prywatnie. Tak, żeby... Tak, pamiętam. Żeby tam był kapitał mieszany, prywatny. No i pytanie jest, jak to miałoby wyglądać i jakie udziały tego kapitału prywatnego i co kapitał prywatny miałby dostać w zamian. Bramki na linii, wiesz, przejedziesz 10 kilometrów, ten oligarcha cię skasuje i teraz mówi, a następne 10 kilometrów to jest następnego, znowu bramka, no jakoś się dogadają. Chyba, że będą liczyć myto, wiesz, co drugi wagon to tego, a co trzeci i na koniec dojeżdża tego. do Chin sama lokomotywa. Nie no, słuchajcie, 40 miliardów dolarów to jest bardzo duża inwestycja, to są szacunki, ja myślę, że to pewnie wzrośnie, bo duże inwestycje mają to do siebie, że na koniec okazuje się, że kosztowały 2 albo 3 razy więcej. No ten termin 2035, słuchajcie, to jest dekada w systemie, gdzie brakuje im połowy przepustowości, a dodatkowo na północy nie dostarczają towarów niezbędnych do miast gdzieś tam na północy Rosji. Więc to jest logistyczny koszmar.
No jakby zakończyli konflikt i przeznaczyli te pieniądze na zbrojenia, no to by się pewnie znalazło. Bardzo potrzebna inwestycja, ogólnie rozwój tutaj infrastruktury w Rosji, tak naprawdę od upadku Związku Sowieckiego to no nie powiem co robi, tutaj było jest niecenzuralnie. Pan Kleks podaje, że to się wpisuje w ten plan rozwoju Rosji do 2035. Słuchaj, myślisz, że to Putin te 2035 powiedział, a to już umrę do tego czasu, że to jest ten taki dystans czasowy, a to już mnie nie będzie. No tak, jest szansa. Piszcie co chcecie, tak. Nie, oni lubią właśnie te, wiesz, takie tworzenie na dekady, 15, że tak do przodu myślą, nie? Takie, wiesz, wrażenie robić. Natomiast oczywiście faktycznie, no takie inwestycje się planuje w dłuższym terminie, tylko to są niezbędne inwestycje, na której Rosja by naprawdę faktycznie zyskała, tak? No bo tutaj zwiększenie przepustowości do Azji, niezależnie w przyszłości z kim będzie handlowała, no to jak najbardziej jest wskazane i ten transport kolejowy to też jest jak najbardziej bardzo dobry pomysł. Szczególnie w Rosji, tak, że on jest jak gdyby łatwiejszy w utrzymaniu niż powiedzmy autostrady, tak, czy drogi. Tak, Krzysztof tu nam powiedział, że dobrze się słucha w pracy, faktycznie pracuje się lepiej. Słuchajcie, sprawdzony temat, bardzo dobrze się pracuje. Ja nawet sprzątam i słuchałem ostatnio Łukasza Kobierskiego z Pawłem. Rzeczywiście pracuje się lepiej. Polecajcie innym, którzy mówią, że tak ciężko mają w pracy. Powiedzcie, dopuśćcie sobie Kremlinkę. Przecież jest wtedy łatwiej. Tak, i tutaj sporo osób pisało, że my dużo znajdujemy takich negatywnych informacji, a więc dzisiaj postarałem się zmienić ten trend, no i znalazłem pozytywne. Widziałem, byłem zaskoczony rano, tak. W Rosji, słuchajcie, wzrosła produkcja kapci. Nie wiem właśnie, jak u ciebie się mówi, kapcie czy pantofle? Kapcie. Kapcie, dobrze. Piszcie, jak u was się mówi w domu, czy kapcie, czy pantofle. Ja powiem i tak, żeby nikogo nie urazić. W Rosji produkcja pantofli, które zajmują większość rynku obuwia produkowanego w Rosji, wzrosła, słuchajcie, o 24%. Tak stwierdzono w badaniu CRPT, kwartalny przegląd rynku oznakowanego obuwia. W pierwszym kwartale 2024 roku produkcja pantofli w Rosji wyniosła 23 257 tysięcy sztuk. Jest to wzrost o 24% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, co stanowi 50% całkowitej produkcji obuwia w kraju. Inne rodzaje wyrobów zajmują mniejszy udział w produkcji obuwia. No i to są dobre informacje, teraz już troszkę gorsze. Produkcja butów wyniosła 6 762 000 par i stanowiła 14% całego rynku. Z badania wynika jednak, że jest to spadek o 3% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jednocześnie większość obuwia importowanego do Federacji Rosyjskiej to buty. W pierwszym kwartale 2024 roku dostawy tego typu produktów wyniosły 36 miliony sztuk, co stanowi 36% całkowitego wolumenu dostaw obuwia do kraju. To o 1% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. No niestety. Interesujące jest to, że zmienia się struktura podaży na tym rynku. Na przestrzeni roku wolumen importu praktycznie się nie zmienił, natomiast rośnie produkcja krajowa. Wzrost o 10%, no tutaj tymi kapciami napędzany ten wzrost, no ale wzrost. W pierwszym kwartale 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. No i jest dobrze. Jest dobrze, Rosjanie coraz więcej kapci produkują, co prawda z butami już gorzej, no ale może za jakiś czas również będzie jakiś sukces, jeżeli chodzi o buty. Nie od razu piramidy zbudowano. Dużo marek zachodnich się wycofało, więc tutaj jest duża nisza. Ja widziałem kiedyś taki dokument, że w Afryce robili z opon takie laćki. Wycinali, tak, to znaczy takie sandałki czy coś. No i zaczynali od tego.
Może Rosjanie też zaczynają od podstaw. Po prostu papcie, później już będą takie, wiesz, ciżemki czy coś, później adidaski. Do 2035 na pewno jest to wpisane w jakiś projekt. Że będą tutaj liderem? Własnym adidasem podbiją świat. Kapciowym? No nie, no od kapci zaczynają, no powolutku. No ale w kapciach mogą być liderem, tak? My się śmiejemy, nie wiesz, to jednak nie wiadomo. Tak. I wiesz, ekspansję na inne kraje też można zrobić. Dokładnie, to słuchajcie, to ja myślę, że... Tutaj piszą, że papucie. Właśnie to chciałem powiedzieć, że to będzie moje drugie słowo w dzisiejszym konkursie. Papucie. Więc takie mamy 2 człony dzisiejszego hasła. Życzę powodzenia. Chciałem powiedzieć, że... No to już złośliwe jakieś komentarze są od pana Kleksa, że im wzrosło, bo dla weteranów jest po jednym. A sprzedają jako komplet, rozumiem. Słuchajcie, odnośnie naszego wyjazdu, jedna osoba trafiła dokładnie, gdzie byliśmy, kubeczek do niej leci, więc konkurs został rozstrzygnięty. A dzisiaj będzie rozstrzygnięty konkurs, jeszcze macie szansę zgadnąć naszych nowych prowadzących. Prośba tylko, to jest mężczyzna i kobieta, bo wysyłacie mężczyzn głównie, a więc to błędnie. No i 2 osoby trzeba podać. Jak jedną się podaje, to nie dostaniecie zaliczę. jednego papucia. Bo wtedy to nie jest tak, że ucho od kubka się dostaje albo tak. jakiś... Znaczy ja mogę jeden stłuc i wam wysłać po kawałku, no ale nie wiem, czy chcecie. Dobra, no to kończymy w takim razie i do popołudnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.